Witajcie! Dzisiaj porozmawiamy o różnych kanałach w social mediach. Przede wszystkim trzeba wiedzieć, że najlepiej jest działać wielokanałowo. Chodzi o to, żebyśmy byli w różnych miejscach. To wszystko zależy od tego, gdzie są nasi odbiorcy. Można zaczynać od jednego kanału i na przykład stopniowo zwiększać ilość tych miejsc. Natomiast to, od czego zaczniemy, to właśnie zależy przede wszystkim od tego, gdzie są nasi odbiorcy. Kiedyś to było tak, że Facebook przede wszystkim był kanałem młodych ludzi. Studenci przecież tworzyli Facebook, wymieniali się fotkami i później na tym Facebooku także pojawili się ich rodzice. W związku z tym młodzi ludzie uciekli na Instagrama. Teraz jest również tak, że i na Instagramie są ich rodzice, więc młodzi ludzie na przykład przebywają na TikToku, a wcześniej na Snapchacie. Zobaczymy, jak to dalej się potoczy. Jedno jest pewne, niekwestionowanym królem, jeśli chodzi o social media, jest Facebook. Myślę, że dla muzyków jest to bardzo dobra platforma i nie tylko dla muzyków, dlatego że tutaj mamy bardzo szerokie spektrum odbiorców. Facebook nam daje kapitalne możliwości właśnie interakcji z naszymi odbiorcami. Poza tym mamy Messengera, który jest bardzo ważny, który powoli troszkę przejmuje rolę e-maila. Często dużo skuteczniejsze jest porozumiewanie się z kimś na Messengerze niż mailowo. Ludzie dostają setki maili. Natomiast jeżeli wyślemy komuś wiadomość na Messengerze i jeszcze mamy potwierdzenie, że ktoś odczytał, to jest taka niepisana zasada, że prawdopodobnie zaraz czy w miarę szybko dostaniemy odpowiedź. Oczywiście różnie z tym bywa. Z drugiej strony nie można zupełnie lekceważyć maila, dlatego że mail daje nam możliwość takiego fajnego, uporządkowanego przesyłania informacji o tym, co robimy. Także przede wszystkim warto jest tworzyć taką swoją bazę mailową. I na przykład później rozsyłać newslettery do naszych fanów, informować ich właśnie o tym, co robimy. Tak więc Facebook jest kanałem numer 1. Kanałem numer 2 jest YouTube. Dla muzyków myślę, że idealne miejsce do tego, żeby prezentować swoją twórczość. To jest taka biblioteka, prawda, tego, co się tworzy, jeśli chodzi o materiały wideo. Możemy przecież tam umieszczać fragmenty prób, możemy fragmenty koncertów, koncerty czasami, możemy zapowiedzi różnych płyt, teledyski. Jest ogromna ilość opcji, prawda, jakie mogą tam zafunkcjonować. Także pamiętajmy o tym, żeby na tym YouTubie funkcjonować i żeby być tam systematycznie. Jeśli chodzi o trzeci kanał, to jest Instagram. Co jeszcze warto wiedzieć, że YouTube jest konkurencyjny w stosunku do Facebooka. Natomiast Instagram to jest ta sama rodzina z Facebookiem. Także te narzędzia są w miarę połączone, również w sensie reklamowania na przykład. Tylko czym się różni Instagram od Facebooka? Tym, że Instagram to przede wszystkim kultura obrazkowa. Tutaj dzielicie się swoją kreatywnością, jeśli chodzi właśnie o zdjęcia, o materiały wideo, ale to wszystko ma być takie, żeby zdradzało waszą osobowość. To ma zdradzać wasz gust estetyczny. Te zdjęcia muszą być takie troszkę czasami hipsterskie, muszą być jakieś, muszą przykuwać uwagę. Także prawdopodobnie dla wielu osób jest to kanał numer 1 i myślę, że takim kanałem może pozostać. Jest to bardzo ważne narzędzie porozumiewania się. Tym bardziej, że ma również Insta Stories, o których również będziemy jeszcze mówić. Kanał numer 4 to jest dzisiaj TikTok. Oczywiście nie każdy tam się odnajdzie. To jest narzędzie służące w dużej mierze do takiej lekkiej bardzo rozrywki, ale może warto też ukazać swoją osobowość od nieco innej strony. Szczególnie muzycy zajmujący się właśnie klasyką. Oni są postrzegani jako bardzo poważne osoby, takie niedostępne i być może właśnie ten TikTok i ta nasza aktywność w tym miejscu troszkę nas jakoś tak uruchomi, rozluźni. To jest miejsce, które się bardzo rozwija i prawdopodobnie tam łatwiej pozyskać jest na przykład followersów niż na Instagramie.
Także pamiętajcie o tym, żeby rozważyć również swoją obecność na TikToku. Kolejne 2 kanały być może dzisiaj nie przydadzą wam się w jakimś większym stopniu, ale kto wie. Kanał numer 5 to jest LinkedIn. To jest kanał biznesowy dla dyrektorów, prezesów, dla osób, które dysponują jakimiś środkami finansowymi. Kanał do takiego profesjonalnego, bardzo zawodowego porozumiewania się, ale gdybyście na przykład szukali jakiegoś partnerstwa, jakichś sponsorów, to być może właśnie obecność na LinkedInie mogłaby być dla was bardzo przydatna. I kanał numer 6, jeśli chodzi o popularność, to jest Twitter. Twitter w Polsce może nie jest aż tak często używany, ale za granicą, w Stanach Zjednoczonych już na pewno zdecydowanie bardziej. Ale jest to kanał bardzo popularny wśród dziennikarzy i wśród polityków. Zauważcie, jak często jakieś cytaty właśnie polityków pojawiają się w różnych mediach. Ten kanał jest bardzo obserwowany przez dziennikarzy. W związku z tym, jeśli na przykład zamieścilibyście jakąś ciekawą swoją refleksję, jakieś spostrzeżenie, na przykład dotyczące muzyki, to kto wie, czy nie zostanie to przez kogoś wychwycone i że nie zostaniecie na przykład zaproszeni do jakiegoś programu radiowego czy telewizyjnego. Trzeba tylko pamiętać, że tam mamy bardzo ograniczoną ilość znaków. Kiedyś było 140, teraz jest 280. Także Twitter może mniej zdecydowanie popularny niż na przykład Facebook, ale też kanał istotny, za granicą na przykład bardzo ważny, jak powiedziałem, i możecie również wziąć pod uwagę to, że na Twitterze będziecie porozumiewali się wyłącznie w języku angielskim. To też jest możliwe. I przy tym wszystkim nie należy zapominać o stronie internetowej, moi drodzy. Dlatego, że jeżeli jesteście w mediach społecznościowych, to tak jakbyście wynajmowali pewną przestrzeń, tak? Jesteście gośćmi. Kto wie, czy kiedyś Facebook nie zostanie sprzedany, czy nie zostaną pobierane opłaty za użytkowanie Facebooka. Nie wiemy tego. Natomiast jeżeli macie swoją stronę internetową, to jest wasz ogród, który pielęgnujecie tak, jak chcecie. To, jak ta strona wygląda, jaką ma grafikę, jakie ma kolory, co tam jest, to wszystko bardzo zdradza, kim jesteście. Kim jesteście jako muzycy. Musi tam być dużo fajnych materiałów wideo, rzeczy do odsłuchu. Muszą być informacje dla mediów, muszą być świetne fotografie, muszą być dane kontaktowe i to wszystko powinno bardzo współgrać właśnie z mediami społecznościowymi. Muszą być wtyczki, to musi jedno pracować dla drugiego. I ta wasza działalność w mediach społecznościowych ma właśnie procentować tym, że ludzie będą chętnie odwiedzali waszą stronę internetową, na której właśnie ma być jak najwięcej informacji. Mają być recenzje, mają być informacje o waszych koncertach. Możecie też na przykład sprzedawać jakieś rzeczy, które są związane właśnie z waszą twórczością, z waszą osobą. Także pamiętajcie, media społecznościowe, ale również strona internetowa, wszystko razem musi współgrać. Również na przykład prowadzenie bloga, to też jest dzisiaj bardzo istotne. I zastanówcie się, jakie macie cele, jeśli chodzi właśnie o swoją obecność w mediach społecznościowych. W następnym odcinku porozmawiamy przede wszystkim o Facebooku i Instagramie.